Mam wam coś do opowiedzenia. Jakiś czas temu przeczytałem pewną ciekawą rzecz, której prawdziwości... To jest informacja z TikToka. Nie wiem, jak jest z jej prawdziwością i przyznam, że nie chcę wiedzieć, bo jeśli jest fałszywa, to tylko zabawniej. Ale pomyślałem, że może jest trochę ciekawym pomysłem, żebym wyglądając tak, bo o tym opowiedział. O tym wiedzieliście, że pawie mogą być transpłciowe? To, że ptaki to jedne z najbardziej queerowych zwierząt, jakie świat widział, to jest jedna sprawa. W ogóle transfobia mnie bawi, bo wystarczy spojrzeć na ptaki, które są totalnie odstrzelone od ludzi, jakby nie patrzeć. To są technicznie gady, które różnią się tylko od innych gadów tym, że potrafią regulować temperaturę swojego ciała. Nieważne. Więc, jak wiecie... U pawi jest dosyć duży dymorfizm, bo samce pawi zostały trochę zrobione przez ewolucję, a raczej przez standardy piękna wytyczane przez samice i przez to basically nie mogą się ruszać, w zasadzie prawie w ogóle latać, przez te pseudoogony ich, katastrofa. Wyciągnijcie wnioski, dlaczego prowadzą nadmierne i niezbyt mądre standardy piękna. Ale mniejsza. Przeczytałem ostatnio, że czasami samice pawi w podeszłym wieku, kiedy zmieniają im się poziomy testosteronu, nagle zaczynają mieć pióra jak samce pawi oraz zachowywać się jak pawie. Wniosek: pawie mogą zmienić płeć społeczną. I nie tylko. I teraz ja się zastanawiam, czy jeśli by podać pawicy HRT, zmieniłaby się w pawia? A wiecie, ja coś trochę chyba wiem o pawiach i innych takich rzeczach. Wniosek z tego jest taki, że starym pawicom się czasami nudzi w życiu, więc zmieniają płeć. Ja wiem, że to nie ma nic wspólnego z wyborem, ale ta historia jest o tyle zabawna. Nie powinna być zabawna, ale ptaki są zabawne. Ja bardzo lubię, jak generalnie ludzie są transfobiczni i próbują używać natury jako argumentu dla tejże transfobii, kiedy żyją na tej samej planecie co ptaki, które są dosyć daleko od bycia ludźmi, jakby to są praktycznie gady, które się różnią od innych gadów tylko tym, że są w stanie kontrolować ciepłotę swojego ciała i się chłodzić i w ogóle. I ptaki są jednymi z najbardziej queerowych zwierząt, jakie chyba chodzą po tej ziemi. No naprawdę, ktokolwiek, kto miał do czynienia z ptakami, czy to przez zaprzyjaźnienie z jakimś obcym stadem, czy przez to, że miał ptaki w domu, będzie dokładnie wiedział o czym mówię. Bo one mają gdzieś, jaka według weterynarza jest ich płeć, one generalnie nigdy nie wiesz. One po prostu są. Czasami potrafią zmienić swoją płeć społeczną tylko dlatego, że zmieni im się struktura stadna i basically przyjmą po prostu nową rolę, bo stado się przytasuje. Dlatego na przykład była problem. Ja najwięcej z tym miałem styczności w sumie przede wszystkim czytając, bo aż tak dużo z ptakami jakby nie żyłem, ale swego czasu bardzo dużo się interesowałem behawiorem gołębi i papug i to jest bardzo częste, że ludzie potrafią obserwować zachowanie swoich podopiecznych pierzastych i być przekonani, że na przykład to jest samiec, to jest samica, bo się tak zachowują. Dopóki na przykład Kubuś nie zniesie jajka. Albo Mariolka tegoż jajka nigdy nie zniesie i na badaniach krwi wyjdzie, że jest samcem. Już czekam na te komentarze o tym, że ludzie to nie ptaki. Nie? A jesteś pewien?